Choć jesteśmy dopiero w pierwszej części sezonu 2023-24, to w dzisiejszym filmie rzucimy okiem w przyszłość, która czeka nas za niecały rok, ponieważ znamy już wstępne kalendarze Pucharu Świata i letniego Grand Prix na sezon 2024-25. Do zapoznania się z kalendarzem letniego cyklu zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie szczegółowo go omawialiśmy, a dzisiaj skupimy się na Pucharze Świata. Sezon miałby się rozpocząć 23 i 24 listopada w norweskim Lillehammer, które w tym roku gościło drugi weekend sezonu. Zamieniłoby się tym samym miejscami z Kuusamo, gdzie w tym roku mieliśmy inaugurację. Jeżeli rzeczywiście pierwsze konkursy sezonu odbędą się w Lillehammer, to będzie to powrót do tej roli po 12 latach przerwy, ponieważ ostatnio ta miejscowość inaugurowała zimę w sezonie 2012-13. Jak już wspomniałem, drugi weekend sezonu odbędzie się w Kuusamo, natomiast trzeci w Titisee Neustadt, które tradycyjnie wymieni się w kalendarzu z Klingenthal. Bardzo ciekawą propozycją jest czwarty przystanek turnieju, czyli amerykańskie Lake Placid. Oznaczałoby to zmianę terminu organizacji tych zawodów z lutowych, tak jak w dwóch ostatnich sezonach, na grudniowe. Następnie czeka nas weekend w Engelbergu. Oznacza to aż 5 weekendów skoków przed turniejem 4 skoczni, czyli więcej niż w ostatnich latach, kiedy mieliśmy do czynienia z 4 weekendami przed turniejem. Jeśli chodzi o turniej, to inauguracyjne zawody w Oberstdorfie rozegrane zostaną 29 grudnia, co przypada na niedzielę. Możemy więc spodziewać się kompletu widzów na skoczni i wysokiej oglądalności w telewizji. 1 stycznia tradycyjne zawody w Gapa przypadną na środę. Zawody w Innsbrucku będą miały miejsce 4 stycznia w sobotę, co również jest świetną wiadomością, ponieważ wielu kibiców narzeka często na zawody w Innsbrucku w środku tygodnia ze względu na brak oświetlenia na skoczni, a co za tym idzie wczesne pory rozgrywania konkursu. Wielu kibiców jest wtedy w pracy lub szkole i zwyczajnie nie mogą wybrać się na konkurs czy obejrzeć go w telewizji. Na szczęście w przyszłym sezonie uda się uniknąć tego problemu. Finał w Bischofshofen rozegrany zostanie 6 stycznia, co przypadnie na poniedziałek. Po zakończeniu niemiecko-austriackiego cyklu nie będzie turnieju polskiego tak jak w tym sezonie, ponieważ na ten moment ma to być jedynie jednorazowa impreza. Zamiast tego czeka nas próba przedolimpijska na zmodernizowanych skoczniach w Predazzo. Skocznia duża będzie miała wymiary K128 i HS143, dzięki czemu stanie się drugą co do wielkości dużą skocznią na świecie, ustępując tylko obiektowi w Willingen. Czeka nas więc wyjątkowo emocjonujący weekend. Następnie zawodnicy wyruszą w daleką podróż do japońskiego Sapporo, a po powrocie czeka nas weekend w Zakopanem z pierwszym w sezonie konkursem drużynowym. Po Zakopanem odbędą się loty w Bad Mittendorf, a następnie zawody w Willingen. 15 i 16 lutego zaplanowano zawody w Wiśle, dla których być może termin lutowy stanie się nową, stałą lokalizacją w kalendarzu Pucharu Świata. Organizatorzy zawodów w Wiśle od dawna walczyli o termin dogodniejszy niż na początku sezonu. Tej zimy udało się to zrealizować w ramach turnieju polskiego, jednak ciężko było przewidywać, jak sytuacja potoczy się w kolejnych latach. Wydaje się jednak, że udało się dojść do porozumienia z Międzynarodową Federacją Narciarską i w pewnym sensie zamienić miejscami z Lake Placid, które zostało przesunięte właśnie z tego terminu na grudzień. Po zawodach w Wiśle mamy puste miejsce, które prawdopodobnie zajmie mamucia skocznia w Oberstdorfie, ponieważ w kolejnym sezonie odbędą się tam Mistrzostwa Świata w lotach, co wymaga próby przedmistrzowskiej. W dniach od 26 lutego do 9 marca zaplanowano Mistrzostwa Świata w Trondheim, których program zmienił się nieco w stosunku do mistrzostw w ostatnich latach, ponieważ konkurs drużyn mieszanych przeniesie się na skocznię dużą. Do tej pory miksty rozgrywano zawsze na skoczniach normalnych. Szczegółowy plan mistrzostw wyświetla Wam się właśnie na ekranie, więc jeżeli ktoś chce się z nim lepiej zapoznać, to może zatrzymać film w tym miejscu, my natomiast lecimy dalej z kalendarzem Pucharu Świata. Po mistrzostwach czeka nas znacznie skrócona wersja Row Air, gdzie mamy zaledwie jeden konkurs w Oslo i 2 w Vikersund. Szczerze mówiąc, nie rozumiem takiego rozwiązania. Mimo że było oczywiste, że skocznia w Trondheim przy organizacji Mistrzostw Świata wypadnie z kalendarza Row Air w tym sezonie, to niezrozumiałe jest organizowanie tylko jednego konkursu w Oslo, gdy zazwyczaj były organizowane 2. Gryzie się to również z nową formułą Row Air, o której opowiadałem szczegółowo w poprzednim filmie.
Jeżeli ten plan przetrwa w niezmienionej postaci, to formuła po raz kolejny będzie musiała ulec zmianom, co z pewnością rozdrażni tylko widzów, którzy i tak są już mocno zmęczeni ciągłymi zmianami w formule tego turnieju. Od włączania drużynówek do jego klasyfikacji, przez usunięcie wspomnianych konkursów drużynowych, zmiany w planie rozgrywania turniejowych konkursów, zmiany w formule i zasadach całego turnieju, aż po kolejne zmiany, które siłą rzeczy będą musiały nastąpić przy obecnym planie. Wydaje mi się jednak mocno prawdopodobne, że w tym przypadku w kalendarzu zajdą jeszcze jakieś zmiany i Rower zyska przynajmniej jeszcze jeden konkurs w Oslo. Ostatnim aktem sezonu będzie weekend w Lahti w dniach 22 i 23 marca oraz tradycyjny finał w Planicy w dniach 28-30 marca. Byłby to trzeci, najpóźniej zorganizowany finał Pucharu Świata w historii. Jeszcze później organizowano go tylko w sezonie 2022-23, kiedy to finałowy konkurs miał miejsce 2 kwietnia oraz w sezonie 1990-91, kiedy finał rozegrano 31 marca. Zapowiada się więc długi i dosyć ciekawy sezon, który być może nie wygląda rewolucyjnie, ale według mnie zawiera kilka zmian, które jak najbardziej można określić jako pozytywne. Warto też zwrócić uwagę na pewną tendencję, która utrzymuje się już od kilku lat, czyli spadek liczby konkursów drużynowych. Tak jak w obecnym sezonie, na sezon 2024-25 zaplanowano zaledwie 3 takie konkursy. Jednak co zaskakujące, konkursy duetów, które mają stopniowo wypierać drużynówki i które w tym sezonie będą organizowane 3-krotnie, na następny sezon nie są przewidziane ani razu. Myślę, że jest to kwestia, która zostanie jeszcze dopracowana i w niektórych weekendach albo pojawi się trzeci konkurs jako duety, albo jeden z konkursów indywidualnych zostanie zamieniony na duety, ponieważ ciężko uwierzyć, aby ta promowana przez Sandro Pertile nowość, która dodatkowo zebrała w większości pozytywne opinie, została nagle bez żadnego powodu porzucona. Pamiętajmy jednak, że do oficjalnego zatwierdzenia tego kalendarza czeka nas jeszcze długa droga. Wczesną wiosną poznamy z pewnością jego skorygowaną wersję, która może sporo zmienić, a pod koniec wiosny otrzymamy już oficjalny kalendarz, który może zawierać kolejne drobne poprawki. Możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o wstępnym kalendarzu Pucharu Świata 2024-25 i co ewentualnie byście w nim zmienili. Na koniec zapraszam do zapoznania się z ofertą wspierania kanału oraz na mój drugi kanał Manager TV. Linki znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych, a na razie do usłyszenia.